Projekt w imieniu tych, co nie mówią, zaprasza na film Powrót susła. Polska przyroda. Obserwujemy ją na niebie, na ziemi, i na wodzie. Rzadko jednak dostrzegamy to, co żyje pod naszymi stopami. Suseł to gryzoń nazywany ziemną wiewiórką. Żyje w koloniach, żerując w dzień i chroniąc się w swoich podziemnych norach. Na swoje siedliska wybiera suche pastwiska i łąki z niewysoką roślinnością, dzięki której swobodnie może obserwować otoczenie i zauważyć czyhające na niego niebezpieczeństwo. Podobnie jak chomik europejski, jest gatunkiem parasolowym, co oznacza, że jego ochrona korzystnie wpływa na inne organizmy roślinne i zwierzęce żyjące na tych samych siedliskach. W Polsce występują dwa gatunki susłów. Oba od wielu lat objęte są ochroną gatunkową ścisłą, a jednego z nich niegdyś utraciliśmy prawie bezpowrotnie. Celowe zwalczanie gryzoni, przekształcanie naturalnych siedlisk trawiastych w uprawy oraz zarzucanie wypasu na pastwiskach i koszenia łąk spowodowały, że w latach 70. ubiegłego wieku suseł moręgowany na terenie Polski wyginął. W 2004 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra rozpoczął się program przywracania gatunku naszemu krajowi. Z Węgier sprowadzono pierwsze osobniki do celów rozrodczych, które zostały umieszczone w obszernych klatkach ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Jest on jedyną tego typu instytucją w Polsce, która z powodzeniem podjęła się tego ważnego dla przyszłości susła wyzwania. Co roku z 3 ogrodowych wybiegów odławianych jest kilkadziesiąt osobników, które następnie wypuszczone są na odpowiednio przygotowane stanowiska na wolności. Podobna hodowla zlokalizowana jest również w Trzcinicy Wołowskiej, w stacji edukacyjnej Fundacji Przyrodniczej Pronatura. Do tej pory dzięki projektowi Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra udało się odtworzyć w Polsce 2 samoutrzymujące się i stabilne stanowiska susła moręgowanego. Udamy się na 3 w Jemielnie, gdzie wysiłki w celu jego wzmocnienia ciągle trwają. Powroty do natury zaczynają się odłowem susłów z hodowli. Schwytane zwierzęta umieszczamy najpierw w przewiewnych workach, żebyśmy mogli uniknąć bolesnego spotkania z ostrymi zębami gryzoni. Oraz łatwo ustalić ich masę. Następnie sprawdzamy ich płeć, znakujemy i zabezpieczamy przed pasożytami. Umieszczamy w oznakowanych pojemnikach transportowych, wypełnionych wcześniej sianem i prowiantem na drogę.
Tak dla kilkudziesięciu susłów rozpoczyna się droga na wolność. Gdy docieramy do wsi Jemielno, na wykoszonej łące, pielęgnowanej przez gospodarza przychylnego programowi reintrodukcji susła, na zwierzęta czekają już klatki aklimatyzacyjne. Rozłożone i umocowane do gruntu przez wspierających program wolontariuszy. Wiele godzin ciężkiej pracy opłacało się. Rozpoczyna się roznoszenie susłów pod klatki aklimatyzacyjne, do których za parę chwil zostaną wpuszczone. Każda klatka kryje w sobie wykonany świdrem ziemnym zaczątek nory, który przez pierwsze godziny posłuży susłom jako kryjówka. By zminimalizować stres podczas wpuszczania zwierząt do klatek, susły uwalniane są z pojemników transportowych w taki sposób, by od razu trafiły do nory. W niej mogą się uspokoić. Nie zawsze jednak wszystko idzie po naszej myśli i zwinne gryzonie próbują realizować własny plan ucieczki. Tak kilkadziesiąt zwierząt, jedno po drugim, zasila stanowisko tego gatunku w Jemielnie, niosąc nadzieję na to, że suseł moręgowany powróci do polskiej przyrody na stałe. Dotąd stonowana i senna łąka zostanie ożywiona i poruszona energią jej nowych mieszkańców. Wpuszczone do klatek susły nie wiedzą jeszcze, że tylko kilka sprawnych ruchów łap dzieli je od upragnionej swobody. Niektóre z nich jeszcze tego samego lub następnego dnia podkopią się pod klatką i ostrożnie poszukają dogodnego miejsca gdzieś dalej. Inne zachowają się rozsądniej, poszerzą norę, która została dla nich przygotowana i poczekają, aż to ludzie zabiorą im klatkę z nad głowy. Niezależnie od sposobu osiągnięcia wolności, klatka ma uniemożliwić paniczną ucieczkę i rozproszenie się zwierząt w nieznanym terenie zaraz po wypuszczeniu, a przez to zwiększyć ich szanse na przetrwanie. Gdy przed całkowitym oswobodzeniem susły uspokoją się po transporcie i oswoją z otoczeniem, w większości zostają w pobliżu miejsca uwolnienia. Dzięki temu powstaje kolonia, której mieszkańcy wzajemnie ostrzegają się przed zagrożeniem. O pełnym sukcesie reintrodukcji i odtworzeniu stanowiska gatunku możemy mówić dopiero wtedy, gdy liczebność jego populacji na danym terenie przekroczy 500 osobników i jest stabilna, a najlepiej ciągle wzrasta. Aby sprawdzić, czy tak się stało, co roku grupy wolontariuszy salamandry przemierzają łąki, na których występują susły i poszukują ich nor. Liczbę zwierząt określa się na podstawie liczby aktywnych nor występujących na danym stanowisku. Wolontariusze wyszukują otworów w ziemi o odpowiedniej średnicy od 5 do 10 cm, a następnie zatykają je korkami z siana i oznaczają palikami. Gdy nora jest używana przez susła, korek zostanie wkrótce całkowicie wypchnięty. Jeśli jest zamieszkiwana przez mniejszego gryzonia, zostanie w nim wygryziony niewielki tunel, którym zwierzę przeciśnie się na zewnątrz. Przyjmujemy, że wszystkie otwory prowadzące do nor znalezione w odległości do 5 metrów od siebie należą do jednego susła, ponieważ zwierzęta te mogą budować rozległe podziemne korytarze z kilkoma wyjściami.
liczenie susłów, dostarcza informacji na temat rezultatów działań ochronnych na danym terenie. Jedynymi stabilnymi i względnie bezpiecznymi stanowiskami susła moręgowanego w Polsce są te w Głębowicach i Kamieniu Śląskim. O tym, czy odtwarzana w Jemielnie kolonia przetrwa i również stanie się samoutrzymującą, decyduje wiele czynników. Susłom zagrażają niekorzystne warunki atmosferyczne, powodujące zwiększoną śmiertelność głównie wśród osobników młodych, które nie zdołały zgromadzić odpowiednich zapasów tłuszczu na zimę. Częste niepokojenie zwierząt na stanowiskach i presja drapieżników, w tym puszczanych wolno psów i kotów, znacząco osłabiają ich populację. Zwierzęta giną też w wyniku kolizji z pojazdami mechanicznymi. Z powodu fragmentacji siedlisk, np. ruchliwymi drogami czy terenami zabudowanymi, dochodzi również do izolacji kolonii i braku możliwości wymiany genów. Choć właściciele gruntów, na których wsiedlono susła moręgowanego w Polsce, zobowiązali się do wykaszania czy wypasu łąk, utrata naturalnych siedlisk w wyniku odejścia od tradycyjnego rolnictwa i wypasu, czy koszenia użytków trawiastych, następnie przekształcanie ich w pola uprawne, zalesianie czy celowe tępienie gryzoni niezmiennie stanowią problem susłów w wielu krajach Europy. Suseł moręgowany stanowi nie tylko atrakcyjne urozmaicenie składu polskiej fauny, ale odgrywa szereg ważnych ról w zachowaniu równowagi i bioróżnorodności suchych obszarów trawiastych. Wbrew wciąż spotykanym obawom, jego obecność praktycznie nie powoduje żadnych szkód w roślinach uprawnych. Co prawda żywi się pędami i nasionami roślin zielnych, ale równoważy to zjadając także inne drobne zwierzęta, w tym głównie roślinożerne bezkręgowce, przez co nie dopuszcza do ich masowych pojawów. Sam jest źródłem pokarmu dla wielu zwierząt drapieżnych, w tym chronionych, a jego nory i podziemne korytarze biorą udział w użyźnianiu gleby. Po długim czasie nieobecności na polskich łąkach, za sprawą wysiłków kochających rodzimą faunę ludzi, suseł moręgowany powrócił do naszego krajobrazu. Czy na nowo się tu zadomowi? I czy na długo zostanie? Jeśli chcesz wesprzeć ochronę susła moręgowanego w Polsce, dowiedz się więcej na www.salamandra.org.pl i pomóż susłowi w powrocie na polskie łąki. Dzięki w imieniu tych, co nie mówią. Maria Kuczkowicz.